Cześć, witam wszystkich na kanale Topka PC. Przed chwilą oglądaliście krótki wstęp do pierwszego odcinka mojej nowej serii. Na pewno na kanale pojawi się kilka filmów, gdzie pokażę Wam, jak buduję komputer dla Filipa. Każdy komputer nie może obejść się bez obudowy, no chyba że rozmieścimy podzespoły na ścianie lub w inny sposób. Ja zbuduję komputer tak jak zazwyczaj się to robi, w obudowie, a do tego celu wykorzystam obudowę firmy Thermaltake. Podstawowe informacje na temat tej obudowy widzieliście na wstępie mojego filmu, teraz pokażę Wam tą obudowę od środka. Na froncie obudowa posiada filtr przeciwkurzowy, który zamontowany jest w rynienkach na tyle przedniego panelu. Jeśli ktoś będzie chciał, filtr ten można w razie potrzeby zdemontować. Tak na marginesie parę faktów o tej obudowie. Obudowa, którą widzicie, kosztuje w okolicach 900 zł. Wiem, że nie jest to mało, ale jak zobaczycie później, według mnie obudowa pozwala nam na różnego rodzaju rozbudowy komputera i myślę, że może być obudową na lata. Obudowa może być skonfigurowana z panelem przednim meshowym, tak jak jest to teraz na filmie, ale jak zobaczycie za chwilę, możemy panel przedni zamienić na kawał hartowanego szkła i wtedy poprzez zmianę konfiguracji obiegu powietrza w obudowie możemy z tej obudowy zrobić obudowę typu akwarium. Wiem, że obudowy typu akwarium słyną ze złego obiegu powietrza wewnątrz obudowy, ale myślę, że rozwiązanie, jakie proponuje ta obudowa, może nam pomóc w tym, aby komponenty wewnątrz obudowy nie robiły się czerwone pod wpływem temperatury. Mam tutaj na myśli odwrócony sposób montażu płyty głównej, gdzie panel z portami input-output umieszczony jest w kierunku górnej części obudowy, a nie jak zazwyczaj w kierunku tyłu obudowy. Jak widzicie, mamy więcej filtrów przeciwkurzowych. Tutaj u dołu obudowy filtr bardzo łatwo się wyciąga i tak samo łatwo się czyści. Następną częścią obudowy będzie jej tył. Na tyle obudowy mamy kolejny filtr przeciwkurzowy, który zamontowany jest na magnesach, co powoduje, że bezproblemowo można ten filtr usunąć i wyczyścić także podczas pracy komputera. Korzystając z tego ujęcia widzicie także, że obudowa, którą Wam pokazuję, jest obudową dwukomorową. Z tego względu jest nieco szersza niż inne obudowy jednokomorowe. Mimo że jest to obudowa Midi Tower, to jej wymiary to wysokość 558,5 mm, szerokość 270 mm, a głębokość 513 mm. Waga netto to prawie 16 kg. Na górze obudowy ponownie mamy filtr przeciwkurzowy, który zamontowany jest podobnie jak to było na froncie obudowy. Tutaj pod filtrem znajduje się ta część obudowy, gdzie będzie umiejscowiony cały panel wejść i wyjść płyty głównej, a także wejście HDMI lub DisplayPort karty graficznej. Za chwilę ostatnia część prezentowanej obudowy, czyli bok obudowy. Na panelu boku obudowy mamy zamontowane dwa filtry przeciwkurzowe na magnesach. Cały panel przymocowany jest do obudowy na zatrzaskach. Oprócz wspomnianych filtrów przeciwkurzowych na boku obudowy mamy miejsce, aby zamontować dyski 2,5 cala HDD lub SSD, ale także w kieszeni w górnym prawym rogu możemy zamontować kilka starszych dysków 3,5 cala HDD. Aby podłączyć do płyty głównej górny panel portów obudowy, wewnątrz obudowy znajduje się przewód USB 3.0, przewód USB 3.2 generacji drugiej typ C oraz przewód HD Audio. Mamy także przewód, który po podłączeniu do płyty głównej umożliwia nam włączenie komputera lub wykonanie twardego resetu. Miejsce, które wskazuję, umożliwia nam na montaż w tym miejscu wentylatorów, które dostarczą chłodne powietrze w konfiguracji obudowy typu akwarium. Tutaj znajdują się miejsca na montaż dysków twardych o wielkości 2,5 cala, a obok w klatce miejsce na montaż dysków 3,5 cala. Za chwilę pokażę Wam, co znajdziemy w opakowaniu wraz z tą obudową. Oprócz tego, co już widzieliśmy, czyli dodatkowego przedniego panelu ze szkła hartowanego, w opakowaniu obudowy oprócz śrub montażowych, trytek i opasek rzepowych znajdziemy także elementy montażowe, które umożliwią nam montaż karty graficznej w 3 różnych orientacjach. To według mnie jest bardzo ciekawą propozycją tej obudowy i dla tych, którzy lubią oglądać pracujące elementy komputera chłodzonego powietrzem, ale także dla tych, którzy chcą wyeksponować np. piękny blok wodny karty graficznej. To, co widzicie na filmie, to elementy składowe całego pakietu, za pomocą którego możemy montować kartę graficzną tak jak chcemy. Za chwilę specjalnie dla Was zamontuję moją starą kartę graficzną Gigabyte Radeon HD 4870 w różnych orientacjach, tak abyście mogli zobaczyć, jak wygląda taki montaż. Jeszcze nie wiem, jak zamontuję kartę graficzną dla Filipa, będę brał pod uwagę dwie opcje, natomiast wiem, że będzie to Gigabyte RTX 4070 Super. Wiem, że Filipowi podoba się podświetlenie RGB, więc na pewno karta będzie zamocowana tak, aby było widać jej podświetlenie. Tutaj widzicie pierwszy sposób montażu, czyli typowy, gdzie karta graficzna podłączona jest bezpośrednio do portu PCI płyty głównej. Jeżeli chcemy umieścić kartę graficzną inaczej, musimy zdemontować tylny element obudowy i go obrócić. Taki zabieg pozwoli nam zamontować kartę
graficzną w zupełnie innej orientacji. Jak widzicie, cała operacja nie jest trudna. Trzeba mieć jeszcze na uwadze, że zmiana montażu karty graficznej wpływa także na inne karty rozszerzeń w naszym komputerze, które także będą musiały być inaczej zamontowane. Za chwilę zobaczycie kartę graficzną, można powiedzieć fruwającą. Tutaj na pewno już domyślicie się, że taki montaż karty graficznej wymaga od nas zastosowania specjalnego risera, który to umożliwi w ten sposób umocowaną kartę graficzną podłączyć do slotu PCI płyty głównej. Na pewno orientujecie się, że taki riser to wydatek rzędu około 200 zł, więc nie mało i tutaj pojawia się kolejne zaskoczenie, a mianowicie riser, który jest potrzebny do takiego podłączenia karty graficznej, jest dołączony do tej obudowy. Czyli cena obudowy, mając na uwadze jakie ma możliwości i dołączone do niej dodatki, może się okazać dość ciekawą propozycją dla kogoś, kto chciałby zbudować ciekawy zestaw i co najważniejsze zestaw, który będzie gotowy do ewolucji rozwojowej. Teraz na filmie widzicie, jak z dołączonych elementów zbudowałem specjalną platformę, która umożliwi nam umocowanie karty graficznej w dodatkowej innej orientacji. Cały spornik, do którego będzie montowana karta graficzna, możemy umieścić w 3 pozycjach, bliżej lub dalej od tyłu obudowy. Ten sposób montażu karty graficznej ma jeden minus, a mianowicie przewód HDMI lub DisplayPort musi być podłączony wewnątrz obudowy i musi poprzez bok obudowy wychodzić poprzez przepust kablowy do monitora, więc przewód tak czy inaczej będzie widoczny przez boczne szklane okno obudowy. Teraz na ekranie widzicie riser, który dołączony jest do tej obudowy. Jest dość długi i jest w standardzie PCI 4.0, to też trzeba mieć na uwadze. Jak widzicie, jest to riser z końcówką pod kątem 90 stopni. Ciekawe jak Wam podoba się ten sposób montażu karty graficznej. Wiem, że nie wszystkim przypadł do gustu sposób montażu karty graficznej do góry obudowy, więc myślę, że ten sposób jest czymś interesującym. Za chwilę pokażę Wam, jak wygląda podłączenie przewodu HDMI do tak zamocowanej karty graficznej, a teraz już chciałbym zapowiedzieć, że już wkrótce pokażę Wam kolejne elementy tego komputera i zdradzę już teraz, że postanowiłem zaryzykować i stworzę komputer w kolorze czarno-białym. Mam nadzieję, że taki komputer nie tylko spodoba się Wam, ale także i Filipowi, bo będzie to komputer gamingowy z dość obfitym podświetleniem RGB. A jako, że mój kanał promuje chłodzenie wodne, w komputerze Filipa zamontuję także wodne chłodzenie customowe. Jak widzicie, sam przewód HDMI nie rzuca się aż tak bardzo w oczy, no ale dla niektórych może wyglądać to nieestetycznie. Różnie może być, myślę, że to kwestia naszego odczucia estetycznego. Tak czy inaczej, do wszystkiego można się przyzwyczaić. Za chwilę zobaczycie ogołoconą obudowę i pokażę Wam jej wymiary. Jako, że jest to obudowa dwukomorowa, musimy nieco więcej miejsca wygospodarować na naszych biurkach, ale według mnie obudowa, którą widzicie, mimo wszystko jest dość ciekawą propozycją firmy Thermaltake. Na pewno trzeba powiedzieć, że ten sposób odprowadzania ciepła w obudowach z systemem CTE, czyli z zupełnie innym niż standardowo zamocowaniem płyty głównej i innym pomysłem na przepływ powietrza się sprawdza. Mój komputer, który widzicie w tle, mam zbudowany w obudowie opartej o taki system odprowadzania ciepła i muszę Wam powiedzieć, że ten przepływ powietrza w obudowie się sprawdza i działa bardzo dobrze. Teraz już na koniec chciałbym Wam pokazać, jak wygląda podłączenie przewodów do tak zamocowanej płyty głównej. Mam tutaj na myśli podłączenie np. urządzeń do portów USB płyty głównej, czy innych przewodów, które łączymy do panelu wejść i wyjść płyty głównej. Ten sposób montażu wymusza na nas użycie dłuższych przewodów, więc musimy mieć to także na uwadze. Po przeprowadzeniu przewodów do górnej części obudowy, wszystkie przewody są ukryte pod panelem z filtrem, który montujemy w górnej części obudowy. Powoli doszliśmy do końca tego odcinka. Chciałbym wszystkim bardzo podziękować za wsparcie, za lajki i za subskrypcję. Dziękuję jeszcze raz. Film, który zobaczyliście, nie jest reklamą produktu, a tylko moim pokazaniem obudowy, którą zakupiłem. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!